to pójdź w to miejsce tego ja, które chce się uwolnić od umysłu. Mówisz jeszcze: ja nie potrafię uwolnić się od umysłu. Więc co stoi za tym zdaniem? Gdzie jest to ty, które się nie może uwolnić od umysłu? Ja nie przeczę temu, że możesz mieć w tej chwili niewygodne doświadczenie. Każdy z nas może mieć w tej chwili wygodne bądź mniej wygodne doświadczenie. Ale gdzie jest ten ktoś, kto się pogubił? Nie wiem zupełnie nic. Nie jestem w stanie nic zrobić. Nie jestem sama w stanie wylądować. Potrzebna mi jest pomoc, e, żeby uwolnić się. Chcesz uwolnić się od Umysłu. Mhm. To pójdź w to miejsce tego ja, które chce się uwolnić od umysłu. Udaj się w to miejsce do tej, która nie może się Grażyny uwolnić od umysłu. Pójdź w to miejsce. Wejdź teraz przytomnie, zresztą wszyscy, żeby to nie była tylko jedna z nas, jeden z nas. Jeśli macie takie poczucie, kurczę, nie mogę się uwolnić od umysłu. No naprawdę ja nie potrafię uwolnić się od umysłu. Więc jest to zdanie, nie potrafię uwolnić się od umysłu. Zobaczcie je tutaj. Jest to zdanie, nie potrafię uwolnić się od umysłu. Mówisz jeszcze: ja nie potrafię uwolnić się od umysłu. Więc co stoi za tym zdaniem? Gdzie jest to ty, które się nie może uwolnić od umysłu? No jest to ja, którego nie ma. No to nie ma, czy jest? E, Pogubiłam się. Nie ma tego ja, ale jednak to ja Jest jest. takie poczucie, tak? I nie ma tego ja, twierdzisz? Ale jest poczucie. Jest to poczucie, że nie możesz się uwolnić od umysłu. Czym to poczucie jest dopalane? Czym się żywi Cierpieniem. w tej chwili? Czym się żywi to poczucie? Cierpienie to już jest później. Czym się żywi to poczucie, że ja nie mogę się uwolnić od umysłu? Więc jest jakieś wewnętrzne poczucie, być może je macie w ciele gdziekolwiek. Jest jakieś wewnętrzne poczucie i wypowiadasz takie zdanie: nie mogę się uwolnić od umysłu, pogubiłam się. Więc z czym to przechodzę tutaj? Z czym przechodzę? Przechodzę tutaj ze zdaniem: ja pogubiłam się. Uwaga, to już jest w ogóle w czasie przeszłym. Więc odnoszę się do pamięci siebie. Co więcej, odnoszę się do pamięci, jeszcze chciałabym teraz nie być pogubiona i najlepiej jutro też. Więc to jest taka antycypacja przeszłości na przyszłość. I gdzie ona się dzieje? W sferze słów, w sferze myśli, w sferze zdań. Więc jeśli się będziemy poruszać w tej przestrzeni słów i zdań, bez widzenia tego, o co chodzi w ogóle, co się w danym momencie wydarza, że dodajemy tego paliwa myślowego, no to pewnie jest to możliwe, że jest to trudne. Więc jeszcze raz, powiedziałaś, że się pogubiłaś. Gdzie jest ta ty, która się pogubiła? Bo wiesz, odpowiedziałaś mi to tak trochę niepewnie, że nie ma jej. Jeśli odpowiadamy na to pytanie niepewnie, to tak jakbyśmy wierzyli, że tam jest, albo byśmy nie sprawdzili tego, o co chodzi tak naprawdę. Więc wewnętrzne nasze poczucie będzie związane. Będzie wewnętrzne poczucie oddzielenia. Więc jeśli mówisz,
że się pogubiłaś, to jest natychmiastowe zaproszenie do spojrzenia, kim jest to ja, które się pogubiło, gdzie ono jest, to ja, które się pogubiło. Ja nie przeczę temu, że możesz mieć w tej chwili niewygodne doświadczenie. Każdy z nas może mieć w tej chwili wygodne bądź mniej wygodne doświadczenie. Ale gdzie jest ten ktoś, kto się pogubił? Bo w ten sposób powołujemy do życia, bezwiednie, myślowo powołujemy do życia coś, czego naprawdę nie ma. No chyba, że jest, powiedz mi. No jestem w takim momencie, że powołuję do życia coś, albo przywołuję do życia coś, czego nie ma. Ale to mam w głowie. Mhm. To się dzieje w głowie, tak? To się dzieje w głowie. I nie mogę z niej wyjść. Jeszcze raz zapytam, kto z niej miałby wyjść? Pójdź tam, gdzie jest ten ktoś, kto miałby z niej wyjść. Nie ma tego kogoś. Okej. To o co tu chodzi? Zrób coś, żeby tego. Ej, Nitia. No zrób coś. Ej, Nitia, no weź. No weź. No weź. Proszę. A ja nie mam takich mocy. Masz. Ja nie mam takich mocy. Nie. Odmawiam. Nie możesz. Odmawiam. Nikt tego nie jest w stanie zrobić za nas. Nigdy. Więc to jest twoje własne zaproszenie, żebyś się postarała. Jesteście zdziwieni w ogóle. Jesteście zdziwieni, że generalnie... A to ja mam coś robić? Ja mam gdzieś spoglądać? To ja mam w tym w ogóle jakiś udział? No może. Może za każdym razem rzeczywistość puka do nas, do przytomności. I nie na raz na całe życie, ale za każdym razem, kiedy trzeba. Kiedy jest poczucie, że się zagubiłam. Puk, 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 zagubiłam się. No to jadę. Nitia? Weź się do roboty. Więc zajrzyjcie w siebie wszyscy. Czy czekacie na cud? Czy jesteście w stanie czekania na wielkie przebudzenie? Albo czy czekacie na to, że przyjdzie taki moment, to wiecie co? Zabierze mi całe cierpienie. I już wtedy nic nie będę musiała robić. Ja w istocie nawet nie namawiam na to, żeby coś robić. Ja namawiam tylko na to, żeby się przez chwilę zatrzymać i spojrzeć. A to spojrzenie jest dosłownie tak krótkie. Uwaga, powtórzę jeszcze raz. Zapraszam wszystkich. Gdzie jest to ja, które się pogubiło? Albo gdzie jest to ja, które się nie pogubiło i coś znalazło? Proszę, pokażcie. Jak to jest, że wtedy, kiedy zadaję to pytanie, jest cisza? Jak to jest? Więc pytanie jest tak, czy ja jestem taka głupia, czy to jest tak oczywiste? Czy ja tu czegoś nie rozumiem, czy to jest oczywiste?
Dlaczego mamy poczucie zmieszania w takim momencie, że kurde, głupio coś powiedzieć? Czekam aż ktoś inny powie. Zrobi to za mnie. Dlaczego? Może dlatego, że mamy jakieś wewnętrzne poczucie niepewności. I to super, jeśli jest wewnętrzne niepewności, poczucie, no to zajrzyjmy tam. Jeśli tam w środku jest ja, które się pogubiło, to niech się pokaże. Teraz robisz badanie, teraz robisz, medytujesz, patrzysz. Jeśli tam w środku jest ja, dosłownie wszyscy robimy to razem teraz. Jeśli w środku jest ja, które się pogubiło, które jest odpowiedzialne za ten moment może też. Albo jeśli jest jakieś ja, które tego nie wie, czy też jest ja, które wie, to niech się teraz pokaże. W tw- Nie wiem. Poczekaj. W Twojej przytomności. W Twojej przytomności. Zobacz, co się dzieje. Czy jesteś w stanie zobaczyć to ja? Bo mówimy w imieniu ja, jak gdyby było. Więc jeśli to jest prawda, że ono jest, no to można będzie je zobaczyć. Dlaczego my tego nie znajdujemy? Czy widzisz w tej chwili ja? Nie widzisz. Co jeszcze się może dziać? Uwaga, to jest ważny moment naszego spotkania. Co jeszcze może się dziać? Możliwe, że nie widzisz tego ja. Chyba że ktoś znalazł, to podnieście rękę do góry. Nikt nie znalazł? Nikt nie znalazł. Co jeszcze się dzieje w naszym organizmie w tej chwili? Czym nam o sobie daje może znać? Może daje o sobie znać myślami, zdaniem, odnoszeniem się do tego, co słyszycie. Może. Ale czy to jest myśl? Czy to jesteś ty? Czy ty jesteś tą myślą, która się właśnie wypuściła i poszła i coś powiedziała i odeszła? Okej? Co jeszcze się dzieje fizycznie w ciele? Może przychodzi jakiś rodzaj fizycznego czucia. Macie jakieś fizyczne odczucie, które nazwalibyście ja? Czy nie? Niekoniecznie. Czy ktoś ma? Czy odczucie ciała to jesteś ty, tak? Tak mogę sobie to wytłumaczyć. Czyli ty jesteś tym odczuciem, tak? Uczuciem ciała, no. Okej. Ja jako posiadam ciało, że doświadczam tego ciała. Czy tylko tego ciała doświadczasz? Doświadczam wielu innych aspektów, wszystkich zmysłów, widzenia. Okej. Okej. Czyli to ciało można powiedzieć, że jest doświadczeniem. No jest doświadczeniem, no. Czyim? No wypełnia mnie. Czyim? Hmm? Czyim? Czyim doświadczeniem? Tak. No tego jakby ja, no tak siebie nazwałem. No dobrze, czy jesteś w stanie to ja zobaczyć? No nie, no jedynie co widzę, no to oczami, tak. To ja, które sobie nazywam jako ciało. No dobrze, czyli nazywasz sobie, ale pytanie, czy jesteś w stanie zobaczyć ja, które wypuszcza te myśli, które wypuszcza tę percepcję? Żeby się cofnąć. No nie, to jest jakby intelekt w postrzeganiu. Intelekt, czy jesteśmy w stanie doświadczać intelektu? Czy doświadczacie intelektu? Rozumowania. Tak? Doświadczamy. Czy doświadczamy percepcji? Czy można powiedzieć, że percepcja jest naszym doświadczeniem? Że możemy po prostu zobaczyć, jak analizujemy rzeczywistość, czy odnosimy się do tego nawet, co tutaj się dzieje. Można powiedzieć, że to jest percepcja, tak to nazwijmy na chwilę.
Ale kto jest właścicielem tej percepcji? Co jest właścicielem percepcji? Wejrzyjcie w to, czy możecie postrzec, doświadczyć właściciela percepcji. Czy jesteśmy w stanie zobaczyć skąd No właściwie to chyba jest świadomość, no bo nie ma chyba już nic w tył. O, pytanie, czy jesteś w stanie zobaczyć coś w tył? A jeśli tak, to co? nie no, jest cisza. Mhm. Mm. Jest cisza jako cisza, która jest doświadczeniem, czy po prostu jest niemożnością zajrzenia gdziekolwiek? Chyba niemożnością zajrzenia gdziekolwiek. Okej, czyli spotykamy się ze ścianą, jak próbujemy zajrzeć w tył, tak? Macie takie doświadczenie? No, Że kiedy próbujemy zajrzeć w tył, to jest niemożność zobaczenia. Poczekaj. Też żebyśmy nie za dużo rzeczy naraz. Jesteście w stanie zobaczyć, skąd postrzegacie? Jako miejsce, jako doświadczenie? to miejsce jest jakby środkiem widzenia. Nie wiem, to tak jak postrzegam rzeczywistość, pierwsze jest, wydaje mi się, że pierwsze idzie z percepcji jakby widzenia, później się przenosi na dalsze zmysły, że to pierwsze, to widzenie jest takim tym rozpoznaniem, ale coś jest jeszcze chyba przed oczami, jakby przed tym widzeniem, co nam daje możliwość widzenia. O, Więc uprośmy to jeszcze raz. Jesteśmy w stanie postrzec nasz działający intelekt i percepcję i wszystkie jego różne aspekty, od bardziej tych twardych po bardziej subtelne. mhm. Czy jesteśmy w stanie zobaczyć, skąd widzimy? I nie chodzi mi o to, żebyście mi opisali rzeczywistość, bo to nie o to chodzi. Ani nawet, żebyście opisali sobie rzeczywistość. I nie chodzi o to, żebyśmy zreferowali, co tam jest. No też nie chcę używać i zapożyczać twoich słów, więc na ten moment nie powiem, nie potrafię. Nie potrafisz, bo jesteś w stanie to zobaczyć, czy nie? Hmm. No to jest dobre pytanie, bo To to jest pytanie takie, że gdzie mam zobaczyć, bo to może nie istnieje. No, jakby, w jaki sposób to nie istnieje? no, czy gdzie mam zobaczyć? Po co, jak mam wszystko, a no, Poczekaj. Czy jesteście w stanie zobaczyć kształt tego, skąd widzimy, skąd doświadczamy? A czy ten moment się dzieje? tak. Czy można powiedzieć, że się dzieje w jakimś miejscu, którego nie można zobaczyć? Chyba, że jeśli na chwilę zaczekaj, Konrad. Chyba, że ktoś z was po drodze, jak będziemy robić to zaraz badanie dalej, jest w stanie zobaczyć to miejsce. Jeśli zobaczycie, to podnieście rękę do góry i sprawdzimy dalej. Więc jesteśmy w tym miejscu, w którym stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć miejsca, z którego widać, a widać. Czy nie? Widać, prawda? Językowo przyjęło się i obiegowo przyjęło się w ten sposób myśleć, że to miejsce, z którego widać, to jest nasze indywidualne ja. Tego używamy językowo i w to wierzy większość ludzi. Zobaczcie, czy to miejsce, skąd widać, ma cechę indywidualnego ja. Nie, ale czy to jest oddech? Czy to jest co? Czy to jest oddech? Jakby, Poczekajcie. Czy świadomość ma cechę indywidualnego ja? no nie. A jest tutaj? I widać ją? Tak? Jak? Życie. No ale to jest odbicie. Mhm. Czy to jest świadomość, czy to jest odbicie?
Je a w czym może być? W nas? Poczekajcie, nie wszyscy naraz. Więc nie widać, skąd widać. Czy zgodzicie się z tym? Lecz widać. Czy to, co widać, jest stałe? To, co widać, jest chwilowe. Czy to, skąd widać, jest chwilowe? Więc jest w nas jakiś rodzaj stałości. I jest w nas zmienność. Zmienność dotyczy tego, co jest widziane. Zmienność dotyczy tego, co jest doświadczane. Zmienność dotyczy tego, co jest myślane. Zmienność dotyczy naszych wszystkich percepcji. Zmienność jest skończona, ma swój początek, koniec. Dlatego mówi się, że nie jest prawdą fundamentalną. Więc to jest ten chwilowy aspekt, z którym mamy cały czas do czynienia. Lecz co ma z tym do czynienia? Więc to są takie raczej pytania, które gdzieś mają w nas wylądować. To jest ten zmienny, chwilowy aspekt. Co do tego chwilowego aspektu zaliczasz? Myśli? Uczucia? Czy ciało należy do tego aspektu? Czy stany dotyczą tego aspektu? Czy emocje dotyczą tego aspektu? Czy czas dotyczy tego aspektu? Ciało jest zmienne? A, no właśnie. Zapomniałem. Okej. Czyli jesteśmy w tej chwili w miejscu, w którym dzieje się zmienność. Nie możemy postrzec, zobaczyć, dostrzec miejsca tej stałości. Ale czy możemy zaprzeczyć, że ono istnieje? A jeśli byśmy zaprzeczyli? Poczekaj. Więc poczujcie obydwa aspekty wewnątrz siebie teraz. Macie dostęp do obydwu aspektów? W tej chwili wydarza się wdech i wydech. To jest ten zmienny aspekt. Tutaj jest zegar, wydarza się czas. To jest ten zmienny aspekt. Przychodzi do ciebie myśl. To jest ten zmienny aspekt. Starzejesz się. Ciało się starzeje. To jest ten zmienny aspekt. Poczuj ten stały aspekt. Albo uświadom sobie swój stały aspekt. Bo to zmienia wszystko. To zmienia całą trajektorię spojrzenia. I nie żeby o tym wiedzieć, ale żeby wewnętrznie mieć jasność co do tego.
Czy mamy w sobie ten stały aspekt? Mogę na moment ten zegar. Kurczę, nie wiem jak ustawić sekundnik. Umiemy? Czy... Tak. Nie da się. No dobra. Trudno. To jest ten moment. Będziemy, i która jest godzina? 16:28. Satsang skończy się za godzinę. Więc te wskazówki, co one pokazują? Pokazują ten aspekt zmienny. Kto doświadcza tego zmiennego aspektu w tej chwili? Czy twoje ciało to jest ta stałość? Czy twoje ciało to są te cyfry? Czy masz świadomość swoich stanów emocjonalnych, czuciowych, myślowych, etc.? Do czego to należy? Do tych wskazówek czy do pola dookoła? Do wskazówek. Ale zobaczcie, żeby te wskazówki mogły się wyodrębnić, one muszą się gdzieś wyodrębnić. Więc abyś ty miał jakieś doświadczenie, musi się ono gdzieś wyodrębnić. Musi się gdzieś wyartykułować. Myśl, 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 myśl. Historia, opowieść taka, taka, dzisiaj, jutro, pojutrze. Więc my, zanim się budzimy do naszej istoty, to my wierzymy całym sobą, że jesteśmy w jednej z tych godzin i że jesteśmy jedną z tych godzin. Ale zobacz w swoim żywym doświadczeniu, czy to jest prawda. Zobaczcie, że nasze ciało na przestrzeni lat cały czas się zmienia. Nasze myśli się zmieniają. Więc wszystko to dotyczy tego cielesnego aspektu. Ale czy to jest wszystko? Czy ten aspekt tej godziny to jest wszystko na twój temat? Tego pytania się już nie da cofnąć, ani nie da odwrócić. Niech każdy z was to zobaczy. Więc jeszcze raz wrócę do świadomości, do tego pola. Czy w jakiś sposób mamy z nim kontakt w tej chwili? Ja nie chcę wiedzieć jak, ale czy gdzieś dzwoni, że dzwoni gdzieś? Jakoś trudno byłoby stwierdzić, że nie. Więc dzisiaj po tej porannej medytacji, czy tej popołudniowej, zapytaliśmy na koniec: kim jestem? Więc można na to pytanie odpowiadać całe życie.
Ale to pytanie zostało zadane świadomości, a nie naszemu intelektowi. To, co myślisz, to nie wszystko na twój temat. To, co nie czujesz, to nie wszystko na twój temat. Historia, której doświadczasz, to nie wszystko na twój temat. Traumy, których doświadczasz, to nie wszystko na twój temat. Jest w tobie wieczny aspekt. I zobacz, czy to jest kwestia wiary, to o czym w tej chwili mówię, czy jest to kwestia, nie wiem jak to powiedzieć, faktu. Nie ma słowa. Nie ma słowa, bo w sensie słowa pokazują tylko kierunek, ale nie nazywają tego. Nie da się tego nazwać, no bo nie ma właściwego słowa. Jest setki słów na to, których używamy czasem, żeby podpowiedzieć, poprowadzić. Ale żadne ze słów nie jest idealne, bo to jest ten spóźniony aspekt percepcji, którą próbuje się dostać tam, gdzie mnie nigdy nie było. Więc umysł próbuje wejść tam, gdzie go nie ma. Dlatego jak zaczynamy to kontemplować, to mamy tak, kurde, to jest trochę dziwne. Albo jesteśmy w takim dziwnym poczuciu, że nie wiadomo trochę o co chodzi może. A możesz to rozwinąć, że umysł próbuje się dostać tam, gdzie go nie ma? Więc umysł próbuje się dostać tam, gdzie go nie ma. Więc my, słysząc słowa z moich ust też, czy w ogóle ze strony innych osób, które wskazują na świadomość, my słyszymy słowa, więc rozumiemy słowa, też rozumiemy słowa, odnosimy się słowami. I słysząc słowa, umysł, percepcja też chce nam pomóc, też chce to zrozumieć i też chce tam wejść. Ale z czym my się spotykamy, próbując zajrzeć do świadomości? Zobaczcie, jakie jest wasze żywe doświadczenie. Czym się spotykamy? Ściana, dokładnie. Ściana. Ściana. Więc do jakiegoś czasu być może wierzymy jeszcze, że tam wejdziemy, albo że ktoś wszedł, Nitya weszła, Ramana Maharishi wszedł, Mooji może wszedł i jeszcze ktoś wszedł. Nikt nie wszedł. Tam się nie da wejść umysłem. Więc nie sposób zobaczyć jaźni, ani nawet jej nazwać i zrozumieć umysłem. Dlatego sama czujesz dobrze, że nie ma tego słowa. A dlaczego ciężko o tym mówić? Uwaga, uwaga, bardzo ważne. Dlaczego ciężko o tym mówić? Nie trzeba doświadczyć. Dlaczego ciężko o tym mówić? Dlaczego ciężko o tym mówić? Wejdźcie w doświadczenie, w wewnętrzną... No bo umysł nazywa. Dokładnie. Bo umysł nazywa, więc co zrobić, żeby doświadczyć tego nie umysłem? I nie cisza wymuszona. O Jezu, nic nie mów, Nitya. Cicho siedź. Nie, bo też to jest doświadczenie. Popukasz, powalisz głową w ścianę, we wszystkie mury, będziesz walić, wierząc, że to znajdziesz, aż w końcu coś wewnętrznie się połapie. Nie. Więc co nam zostaje? Naturalnie to zaczynam rozumieć bez rozumienia, kiedy umysł milknie. Dlatego przez tysiące lat ludzie siadali i rozpoznawali to w ciszy często. Nie zawsze, ale bardzo często. Bo nagle okazywało się, że nie myślę, a jestem. Nie wiem, a jestem. Jest coś przed tym wszystkim. Nie tylko wtedy, kiedy myślę. Nie tylko wtedy, kiedy wiem. Więc tutaj zaczynamy odróżniać percepcję myślową od naszego stanu naturalnego.
Lecz stan naturalny jest tak naturalny, że dla umysłu aż nudny. Nie ma się czym pochwalić później. Jest tak naturalny, że dla umysłu aż nudny. Ale dla umysłu, ale zobacz, jak się z tym łączysz, jakie jest twoje bezpośrednie wewnętrzne postrzeganie, doświadczenie, bo nie ma większej ulgi, nie istnieje większa ulga. Kiedyś to usłyszymy. Może teraz. Więc nie jest to zatrzymanie zjawisk świadomościowych siłą umysłu, ale właściwym rozróżnieniem. Można o tym wiecznym aspekcie myśleć, czytać w książkach, marzyć, śnić, tam zmierzać, całe życie się rozwijać, żeby tam dojść i całe życie o tym mówić i stworzyć sobie nawet wokół tego karierę. Już za chwilę. I stworzyć sobie wokół tego w ogóle życie. O co tu chodzi? Więc to jest umysł. To jest opowieść. Percepcja. I ta spóźniona opowieść, ja nie mówię, że to jest coś złego, ale spóźniona opowieść nie będzie miała takiego samego smaku, jak twoje bezpośrednie żywe wejrzenie i doświadczenie. Chciałaś coś zapytać? Poczekaj. To ci wygląda na stan pustki. Mhm. Jeśli nie weźmiemy tych słów, to masz rację. Pożycz te słowa i masz rację. Nie da się tego zawrzeć, ale tak. Ja jeszcze bym dodał więcej. Stan pustki, w którym jest wszystko. Więc jest coś, co nam to daje. Wszystko. I jesteśmy w tym wszyscy. Jesteśmy wszystkim niczym. Więc przychodzi moment, w którym słowa, na przykład jestem wszystkim i niczym, przestają być słowami. Zdanie jestem pustką przestaje być zdaniem, że jestem pustką. Dopóki nie znikną słowa, nie będziesz odczuwać pełnej satysfakcji. Owszem, fajnie jest to też wypowiadać, żeby to sobie ułożyć i to jest ważne. Ważny jest ten proces. Natomiast ty już masz dosyć myślenia i percepowania.